Cześć, nazywam się Jegłen i w specjalnym wywiadzie dla grupy SC2 jest ze mną brat Many Funkaj. Cześć, jak się masz? Hejże, mam się w porządku, chociaż jestem lekko zdołowany tym, że nie udało mi się przejść dalej. No niestety. No i Mana, twój brat, dołączył do ciebie niestety na ławce rezerwowych. Rozmawiałeś już z nim na ten temat? Jeszcze nie rozmawiałem, natomiast wiem, czego się spodziewać po nim. Jesteśmy braćmi, więc wiem, jakie są jego reakcje tak naprawdę. No na pewno jest zawiedziony, ale muszę przyznać, że moi rodzice chyba odczuwali większy stres niż on tak naprawdę. Poważnie, bo miałem szaloną przyjemność zrobić wywiad z twoimi rodzicami. Bardzo mili ludzie i w sumie super rodzice, że tak wspierają swoich synów w rozwoju we sportu. Wspomniałeś, przed chwilą rozmawialiśmy prywatnie, wspomniałeś, że mówili o tym wywiadzie. Jakie były ich wrażenia? Tak, mówili o wywiadzie, był to ich pierwszy wywiad, ponieważ oni tak naprawdę nie jeżdżą na sportowe imprezy, wiadomo, rodzice, praca i tak dalej, i tak dalej. Mieli raz okazję być we Wrocławiu na, co tam było? WCS chyba, tak. WCS było, byli tam we Wrocławiu, to był ich pierwszy event i teraz właśnie powiedzieliśmy im, że będzie w Katowicach bardzo duży event, taki naprawdę na skalę światową, więc chcieliśmy, żeby tam, żeby tutaj byli właśnie, wzięli wolne z pracy, przyjechali samochodem i są naprawdę pod wielkim wrażeniem, że to w ogóle ta scena sportowa jest tak duża. Po prostu nie wiedzieli, że, znaczy my im mówiliśmy, że to jest duże, natomiast inaczej jest to zobaczyć na własne oczy ten ogrom ludzi, komentatorzy, w ogóle te reklamy, sponsorzy, w ogóle cała ta otoczka tego wszystkiego. Są pod wielkim wrażeniem. Super. Właściwie mówiliśmy Manie o twoich rodzicach, natomiast ty, jak ty osobiście przyjechałeś na ten event, jakie miałeś nadzieje, jakie miałeś ambicje, co tutaj chciałeś osiągnąć? No wiadomo, że chciałem wyjść z open bracketu, natomiast trafił mi się dość ciężki open bracket, grałem z Tefelem, grałem z Koreańczykiem, z Daisy, udało mi się wygrać pierwszą grę z Tefelem, znaczy pierwszy mecz, czy 2-1 udało mi się wygrać. To już dla mnie jest sukces tak naprawdę, bo Tefel należy do bardzo silnych zergów, a mi z zergami akurat ciężko idzie, więc myślę, że to jest, no jak dla mnie to jest sukces ogólnie, że udało mi się z nim wygrać 2-1. Z Daisy przegrałem 0-2, no kurczę, niestety podjąłem głupie decyzje, to były moje błędy, gdzie no po prostu gracz się okazał lepszy, tak? Przegrałem z Daisy i później znowu przegrałem z Tefelem. No niestety nie udało mi się, no może nie byłem zawiedziony, nie byłem rozczarowany, nie byłem zły, byłem zawiedziony po prostu, taki kurczę, że mogłem wygrać jednak, no i niestety nie poszło, no to starałem się kibicować braciszkowi. No braciszek wyszedł z open bracketu, z fazę grupową też przeszedł, natomiast z TLO mu się nie poszczęściło. Był wynik 2-2 i ten ostatni mecz to był, moi rodzice tak przeżywali ten mecz, że no strasznie po prostu, jeszcze gorzej niż Grzesiek, na pewno. Ale szczerze mówiąc, gry z TLO były strasznie wyrównane. Nie można powiedzieć, że Mana źle zagrał, bo wszyscy to widzieli. TLO grał fantastycznie, Mana też grał fantastycznie. No to nie jest tak, że jest tylko jeden gracz i z perspektywy jednego gracza można powiedzieć, no dobrze się przygotował albo źle. Czasem trafiamy na przeciwnika, który ćwiczy równie ciężko albo ciężej i też ma swoje ambicje, prawda? No myślę, że ogólnie chodzi o to, że Grzesiek się nie czuje pewnie na zerga. W sumie jak zresztą każdy ostatnio, bo wiemy, że na zergów ostatnio jakoś tak ciężko się gra. Ale tak ostatnio to tak nawet... ostatnio tak na przestrzeni już paru miesięcy bym powiedział. Grzesiek ogólnie lubi grać z TLO. Tak mi się wydaje, ponieważ TLO nie gra płynnie, nie gra tak jakoś tak solidnie. On po prostu gra jakieś dziwne, nie wiadomo co. I Grzesiek jest ogólnie przygotowany na takie coś, bo Grzesiek potrafi płynnie grać, on potrafi rozumie grę przede wszystkim. On się tylko boi tych takich dziwnych zagrań ze strony TLO. I jeśli chodzi o to, że on obroni te zagranie ze strony TLO, on już się czuje pewnie w grze, on już wie, że wygra. I tak naprawdę on stawia siebie wyżej, ja też go stawiam wyżej, skillowo od TLO. No niestety dzisiaj nie udało się. No nie udało się, ale to taka jest właściwie natura e-sportu, prawda? Przychodzi się na te eventy, no i czasem statystyka działa na naszą niekorzyść. Taka jest natura w ogóle sportu tak naprawdę, nie? No nie ma nigdy 100% faworyta, tak? Dokładnie. Zawsze są jakieś różne niespodzianki, to jest urok e-sportu. W ogóle sportu, o. Zatem tak już podsumowując, zamykając ten nasz wywiad, jakie wrażenia, no bo teraz jesteś już tutaj, prawda, z tyłu na backstage'u, jakie wrażenia jako widz odnosisz z tego turnieju? Jak Ci się podoba publiczność, ludzie, którzy tutaj są? No jestem pod wielkim wrażeniem, szczególnie polskiej publiki, ponieważ jak oglądałem jakieś streamy albo byłem na jakichś różnych innych eventach, to publika zazwyczaj taka sztywna była, powiedzmy, że jest sobie grają sobie, jest koniec gry, ludzie klaszczą i że o fajnie. A tutaj podczas gry ludzie naprawdę się angażują w ten cały turniej, powiedzmy. Odczuwa się taką fajną, miłą atmosferę. Nawet było fajne, jak ludzie ze StarCrafta krzyczeli Mana w rytm i po chwili dołączyli ludzie z LoL'a.
To takie było, takie aż miłe po prostu. było super. Tak, to było miłe. Wiesz, my tam szczerze mówiąc w trybunie mieliśmy ambicje przekrzyczeć Lola po prostu, ale hej, to się wytnie. No ciężko, no niestety ludzi od Lola było więcej, tak? No było więcej. To w takim razie zamykając już ten wywiad, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Fajnie było, no zresztą my już wcześniej rozmawialiśmy. Miło, że się znowu spotykamy. Do zobaczenia następnym razem na kolejnym evencie. Mam nadzieję, że się spotkamy. Będę miał okazję przeprowadzić z Tobą wywiad po finale, w którym skopiesz komuś tyłek. No ja też mam, też mam taką nadzieję, że przeprowadzimy wywiad po finale, w którym ja wygram. Tak to powinno zabrzmieć. Dokładnie. Dzięki bardzo. Pozdrowienia.